Szanowni Państwo, partnerem dzisiejszego programu jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie trafić w podobne miejsca do tego, dzięki któremu możecie odwiedzać najdalsze i najpiękniejsze światowe lokacje. Moi drodzy, ukłony niziutkie, tym razem z Tajlandii. Jesteśmy w prowincji Krabi. Dlaczego akurat w niej? No choćby dlatego, że nigdy w niej wcześniej, będąc już w Tajlandii, nigdy w niej wcześniej nie byłem. Gdzie jest prowincja Krabi? Półwysep Malajski, dość blisko granicy z Malezją, choć nie przy samej granicy. Te graniczne prowincje są inne, ale pewnie z 250 km stąd jest Malezja. Przylecieliśmy tutaj wczoraj do stolicy tejże prowincji o tej samej nazwie, Krabi. Przylecieliśmy tu czarterem. Przylecieliśmy tutaj rano, no a doba hotelowa zaczyna się od 2, więc już o 9 rano byliśmy w hotelu w tej miejscowości, Ao Mang. No i tak popijaliśmy piwko, siedzieliśmy nad basenem, dopóki nie dali nam kluczy do pokoju. Zrobiliśmy malutki rekonesansik, no ale dzień minął, a dzisiaj skoro świt, w nocy lało, jeszcze słońce na szczęście nie jest w zenicie i nie świeci bardzo mocno. Dzisiaj postanowiłem, byśmy najpierw zapoznali się z jednym z najważniejszych powodów, dla których się tutaj przyjeżdża. No właśnie z tym. Morze Andamańskie, czyli fragment Oceanu Indyjskiego. Wspaniałe formy skalne na horyzoncie, mogoty. Gdzieś tam niedaleko jest słynna wyspa znana nam z Jamesa Bonda. Chicken Island, The Man with the Golden Gun. Tam nie płyniemy, ale płyniemy w miejsce spektakularne, jak czytałem, wymieniane we wszystkich przewodnikach. To jest przystań bardzo charakterystycznych łodzi. Płaskie dno, silnik, śruba bardzo daleko za burtą. No i cóż ja będę wam opowiadał o tym, gdzie płyniemy? Nie jest to radio, no po prostu za chwilę to zobaczymy. Tam. Kącik przydatnych informacji. No pamiętajcie, że przed przejażdżką taką łodzią trzeba zdjąć biały smoking i lakierki. Najlepiej mieć ze sobą japonki, inne klapki, krótkie gacie, no bo trzeba tutaj po prostu najpierw wejść do morza, nie ma pomostu. Ważna uwaga, dzioby wszystkich tych łodzi są przyozdobione, bo to jest świątynia. Tutaj wedle miejscowych wierzeń mieszka duch łodzi, więc czego nie wypada robić? No nie wypada się tam pakować, by sobie zrobić ładną sweet focie. A poza tym wypada wszystko, oj przechył straszliwy, no to teraz już wiecie ile ważę, ale jakoś tu wlezę. Za chwilę łódź zmieni swoje położenie, jak przejdę na drugą burtę. Tak? Ha, tak. Ten typ łodzi zwany jest z angielska long tail boat. Long tail, czyli długi ogon. Chodzi o to, jak zamontowane są śruby bardzo daleko od rufy. Chodzi o to również, a w zasadzie przede wszystkim o to, by dało się używać takich łodzi na bardzo płytkiej wodzie. Mamy mniej więcej kwadransik płynięcia. Za chwilę ten diesel pokaże swoją moc i zacznie straszliwie wrzeszczeć. Już się tutaj trochę klekocę, ale dopłyniemy
w miejsce, które jest bardzo płytkie. Tu, gdzie wypływaliśmy, też jest płytko. Zatem zanurzenie tej śruby jest minimalne. O to właśnie chodzi w tej konstrukcji. Wczoraj było pełne słońce. Mimo że jesteśmy w porze suchej, to leje tutaj niemal codziennie. Lało w nocy, teraz chmurki, za chwilę pewnie będzie nam nieźle palić w łeb. Miejsce emblematyczne nie tylko dla prowincji Krabi, ale dla całej Tajlandii, gdyż jest wymieniane we wszystkich przewodnikach. Nazywa się ono umownie Railay Beach, czyli plaża Railay, ale tak naprawdę są to 3 plaże. Nie jest to wyspa, mimo że musieliśmy tutaj przypłynąć łodzią. To jest półwysep, ale od miejsca, gdzie my śpimy, jest to oddzielone takimi formacjami skalnymi. Nie ma drogi, dlatego też jedyna łączność to właśnie morze. Jedną plażę już minęliśmy, to jest ta, do której się przypływa, ale jest jeszcze jedna, podobno najładniejsza, do której wiedzie półgodzinny mniej więcej spacerek ścieżką. Chcę wam jeszcze coś pokazać na piasku. O, to będzie tutaj widać. Staram się chodzić ostrożnie, gdyż tu jest ogromny ruch. Mianowicie mnóstwo małych krabów. Każda taka dziurka w piasku to jest jakieś krabie mieszkanie. No więc nie chciałbym zaczynać dnia od brutalnego rozdeptywania krabików. Zatem pójdę trochę wyżej. Kraby lubią mieć łączność z wodą, ja lubię mieć łączność z lądem, więc jak pójdę wyżej, nic się nie stanie. A idziemy tam, no bo musimy przedostać się za tę oto mogotę. Przed spacerem dobrze jest usiąść no, w miejscu, które będzie miało przynajmniej porównywalny widok do tego. Choć są tacy, którzy twierdzą, że tego właśnie widoku z niczym się nie da porównać. No bo to jest teatrum. Łodzie przypływają, odpływają, Morze Andamańskie. Cudo. Usiąść najlepiej pod drzewem, nie tylko z widokiem. Oczywiście pod drzewem tylko wówczas, kiedy nie ma burzy. No i siedzę pod drzewem, ale jakie to jest drzewo? Nasz program do rozpoznawania roślin w komórce trochę zgłupiał, gdyż zabrało mu dość sporo czasu i trzeba było wrzucić kilka fotografii liści, by w końcu rozpoznał. Keben wspaniały. Keben wspaniały brzmi prawie tak samo cudownie jak Ferdynand wspaniały, ale pamiętajcie, jeśli już na kebena traficie, to nie jedzcie jego owoców. Mogą powodować niezwykle silne torsje. A silne torsje stoją w ogromnej sprzeczności z tym, co tu jest dookoła. Jeszcze jedna rzecz, którą wcześniej wyczytałem, a teraz naocznie się potwierdza, poza rzecz jasna, pięknem krajobrazu. Otóż właśnie te okolice są jednym z najważniejszych, no, zaryzykowałbym twierdzenie, że w tej części świata centrów wspinaczki skałkowej. I to nie tylko ze względu na te formy, bardzo podobne do form jurajskich, gdzie przecież wisiałem na linie. No ale jednak w Jurze, jak jest zimno, to drętwieją łapy. Tutaj taka sama pogoda mniej więcej przez cały rok. Leje bardziej albo mniej, słońce praży bardziej albo mniej, ale zawsze jest gorąco. No i jeszcze jedna rzecz. Działają tutaj szkoły. Szkoły, które potrafią każdego od samego początku nauczyć się wspinać.
Zatem przyjeżdżają tutaj różni delikwenci, ci zaawansowani, ale również ci kompletnie lelawi w materii wspinaczkowej i od samego początku uczą się wspinać. Siedzą tutaj przez nawet i pół roku. Wspinają się, potem się kąpią, a w międzyczasie jedzą kary. No więc ja jak na razie robię dokładnie to samo, z wyjątkiem wspinania. Mówiąc przed chwilą o Jurze, miałem na myśli Jurę krakowsko-częstochowską, rzecz jasna, ale zarówno Jura krakowsko-częstochowska, jak i Jura na pograniczu Szwajcarii i Francji, wspaniała zresztą kraina, jak i to miejsce mają jedną cechę wspólną, mianowicie wapień. O ile w Polsce, we Francji i Szwajcarii, w tamtych jurajskich miejscach morze było przed milionami lat, tak tutaj morze jest kawałeczek stąd, no ale to nie jest działalność morza dzisiaj. To jest przede wszystkim działalność wody płynącej z nieba. Czyli deszcze sprawiły, że ten miękki kamień właśnie tak się uformował. Wstążki, szarfy, wszędzie, gdzie one są zawiązane, mieszka jakiś duch. Więc uszanujcie to i nie zdejmujcie tego, jak coś takiego zobaczycie. Crème de la crème całego Rayleigh Beach, czyli plaża Pranang. Jak widzicie, nie tylko my wpadliśmy na pomysł, by ją odwiedzić. No, powody są wielorakie. Niektórzy przyjeżdżają tutaj po prostu tylko po to, żeby plażować. No bo piękny piasek, cieplutkie morze i wspaniałe widoki. Są też tacy, którzy przychodzą tutaj tylko zobaczyć, jak ta słynna plaża wygląda i myślę, że tych jest najwięcej. Są też tacy, którzy robią w tym miejscu to samo, co robili po drugiej stronie tych formacji skalnych, czyli po prostu wspinają się. Ale są i tacy, a być może wszyscy, odwiedzają jeszcze jedno miejsce. Mianowicie to jest tak zwana świątynia księżniczki. Otóż, jak chce legenda, w III wieku naszej ery rozbiła się tutaj łódź z hinduską księżniczką. Morze Andamańskie jest fragmentem Oceanu Indyjskiego i my, lecąc tutaj, przelatywaliśmy nad Indiami. No i ta księżniczka uratowała się, ale zamieszkała samotnie w tej właśnie skalnej grocie. Samotnie, więc miejscowi rybacy zawarli z nią pewnego rodzaju układ. Mianowicie, ponieważ była tutaj sama, zaczęli jej przynosić i przynoszą nadal fallusy, żeby jej ową samotność osłodzić, a ona w zamian napełnia im sieci. To jest coś, co do dzisiaj działa. No i to jest w zasadzie rodzaj kaplicy. Kaplicy wielowyznaniowej, gdyż wśród tych rybaków są muzułmanie, bo ta część Tajlandii jest również muzułmańska. Są buddyści, ale jeśli są to chińscy rybacy, a mamy tutaj i mniejszość chińską, to mogą być taoistami. I wszyscy oni znoszą jej takie oto cuda. Dobrzy ludzie. Warto dbać o samotne księżniczki. Jako uważny obserwator rzeczywistości muszę wam zameldować o kolosalnej zmianie, jaka zaszła w tym kraju. Chodzi mianowicie o marihuanę. Ona tutaj rośnie sama, ale kiedyś jej używanie było srodze przez prawo karane i mniej więcej 6 miesięcy temu to się radykalnie zmieniło. Działają tu coffee shopy. Wystarczy wykupić licencję, samemu uprawiać zioło i potem je sprzedawać. Jesteśmy właśnie w takim miejscu. Zobaczcie, można kupić różne odmiany, które są opisane. Można sobie kupić zioło, ale można też kupić już gotowe jointy, bez tytoniu. Bywali w świecie koledzy, mówili: jointów lepiej nie, bo nie wiadomo, co jest w środku. Tam może są jakieś resztki, zmiotki, ale widzimy tutaj, jak pan
przygotowując się na wieczorny ruch, bo w takich miejscach ruch zaczyna się wieczorem, sam to właśnie tutaj robi. Kręci i wkłada do tego słoiczka. Jeden taki joint kosztuje 22, mniej więcej 23 zł. No i co to spowodowało? No, zostało to wytrącone z rąk grup przestępczych. Kiedyś zawiadywała tym mafia. Skoro było to nielegalne, to tak naprawdę nie mieliśmy gwarancji, co jest w środku. Trzeba było to gdzieś ukradkiem, jeśli ktoś chciał kupować, narażając się naprawdę na przykre tutaj konsekwencje. A teraz wszystko jest jasne. W zasadzie mógłbym robić jako pogodynek, bo powiedziałem, że co prawda jest niemal całkowite zachmurzenie, ale wyjdzie słońce. No i właśnie to się stało. Tutaj już błękitne niebo. Dochodzi południe i wracamy. Widzieliście już to podczas jazdy w tamtą stronę. No ale jak jest słońce, to gorzej dla nas, ale lepiej dla was w tym sensie, że słońce idealnie oddaje kolor tej wody. No i pokazuje boskość tego pejzażu. No więc syćmy tym oczy przez chwilę najbliższą. Pora na wczesny obiad, nawet bardzo wczesny jak na moje standardy, no bo jest południe, ale ten czas jest kompletnie przestawiony, a też wstaliśmy o świcie. No więc obiad. Wczoraj coś jedliśmy, ale dzisiaj to jest pełnoprawny, prawdziwy, zasiadany obiad. No i co na przywitanie z tym krajem? Tom Yum. Zanim zacznę wam to danie opisywać, ważna uwaga. Jak się wychodzi z plaży, to się od razu wchodzi. Thank you, yes. Oczywiście ryż do tego, jak niemal do wszystkiego. To się wchodzi w główną ulicę miasta. I przy niej jest mnóstwo knajp, ale to są knajpy najbardziej turystyczne, więc trochę zboczyliśmy. Jedna przecznica w górę, miejsce o jakże bezpretensjonalnej i pięknej nazwie Family Restaurant Thai Food. No i Tom Yum. Tom Yum, która w wersji ortodoksyjnej jest zupą robioną bez mleczka kokosowego. Jednak tutaj może być również z mleczkiem. Pan się spytał, czy chcemy z mleczkiem i zasugerował, że ta wersja z mleczkiem jest lepsza. Można było wybrać dodatki. Krewetki, kalmary, kurczak, wołowina. Poprosiłem o krewetki, no ale jest tutaj dużo więcej. Są mianowicie grzyby, jest mnóstwo chili, jest oczywiście trawka cytrynowa. Kocham tę zupę. Możecie ją zrobić w Polsce, ponieważ pasty do zrobienia Tom Yum są dość powszechnie dostępne. Zacznijcie od tej wersji bez mleczka, a potem eksperymentujcie. Łyżka, pałeczki. Do czego tutaj podaje się pałeczki? No nie do wszystkiego, do zup najczęściej. Nie jesteśmy w Chinach. Tutaj pałeczkami wyjada się to, co do zupy włożyli. Kwaśno, słodki, cudowny, orzeźwiający, nieporównywalny do niczego smak. O Jezu, to jest Tajlandia. To jest właśnie Tajlandia. To są perfumy, to jest rzeźkość, to jest to, co kocham. A jeszcze a propos przepisów, siedzę właśnie nad książką o kuchni Azji Południowo-Wschodniej. No więc nie będę wam teraz mówił, jak się Tom Yum robi. Jest przepis na opakowaniu tej pasty, ale będzie również i u mnie. Będziemy bardzo dużo jeździć po prowincji Krabi, no ale przecież jak się dużo jeździ, to też się śpi. Tylko 2 noce w Ao Nang.
To jest właśnie nasze noclegowe miejsce. Dzięki współpracy z wakacje.pl zostaliśmy położeni tutaj. Bardzo przyjemne miejsce, które nazywa się Centara Aonang Beach Resort and Spa. Nazwa bardzo dumna, no ale w zasadzie wszystko się zgadza. Spa jest tam, tajskie, tam jest hotel, a tutaj jest jego beach. No bo ten fragment plaży należy do hotelu, choć na szczęście nie tak jak w Prowansji na przykład, czy w Czarnogórze w niektórych miejscach, nie jest ogrodzony murem i wszyscy tutaj mogą wejść. Pierwsza rzecz, którą chcę dla Was ugotować, gdyż po pierwsze kojarzy mi się z tajskim smakiem, no tak jak konie przeskakujące przez przeszkody kojarzą mi się z pardubicami. Mianowicie sałatka, teoretycznie nazwa skomplikowana, są tam, no ale wystarczy sobie wbić do głowy, a gdzie są składniki do tejże sałatki? Są tam, a w tym wypadku są tu, są tam Taj. Można ją zrobić w Polsce, jest cudowna, odświeżająca, ma konsystencję i smak no po prostu ultra tajski. Z czego ona się składa? W wersji kanonicznej składa się z papai, zielonej papai, którą trzeba obrać i takim specjalnym nożykiem pokroić. Ale jak macie kłopot z taką papają, można użyć niedojrzałego mango. Niedojrzałe mango również jest świetne. Można użyć zielonego jabłka w typie Granny Smith. Można też użyć kapusty, zwykłej białej kapusty, tylko trzeba ją wówczas na mandolinie pokroić w cienkie paski. Taki oto sprytny nożyk, który tutaj jest do dostania wszędzie, u nas też jest do kupienia, choć trzeba nieco się wysilić. On w wypadku mango, w wypadku jabłka zielonego, czy też w wypadku papai jest niezbędny. Jak wspomniałem, kapustę białą trzeba na mandolinie w ten sposób bardzo cienko pokroić. No i co? Kroimy i zaraz cała reszta. To jest szybka rzecz. Równie wspaniała jak szybka. Tyle w zupełności wystarczy. Trzeba to przygotowywać tuż przed podaniem, no bo taka posiekana papaja babceje, że użyję słowa z południowej części Polski. To czeka, chwileczkę. Teraz robimy sos. Tajowie robią to wszystko w moździerzu. Oni mają wielkie moździerze, jeszcze większe. Ten wydaje mi się niezbyt duży, więc sos zrobię w osobnej misce. Niezwykle prosty. Składa się mianowicie w swojej płynnej części, składa się on z dwóch płynów. To jest sos rybny, to jest świeżo wyciśnięty sok z limetki oraz w tym trzeba rozpuścić cukier. Zaraz Wam ten cukier pokażę, bo on jest tutaj wszechobecny. U nas można go kupić, choć nie jest to łatwe. To jest po prostu cukier palmowy z odpowiedniego gatunku palmy. Można u nas użyć cukru brązowego, trzcinowego po prostu. To musi być dość słodkie i to musi być kwaśne. Więc teraz dużo limonki, mieszamy, próbujemy. Te proporcje są dodawane na oko, więc trzeba tego próbować, trzeba sprawdzać. Za mało kwaśnego. Kwaśny, słodki, słony oraz ostry. Ostry będzie za chwilę w połączeniu, występujące razem. To emblemat tajskiej kuchni. Dobra, jeszcze w zasadzie wszystko, co tu jest. Tak, oni by to zrobili w moździerzu, ale moździerz jeszcze będzie w użyciu. I to będzie w użyciu właśnie teraz. Trzeba kilka rzeczy w moździerzu rozbić. Niektóre mniej, niektóre bardziej. Zacznijmy, bo to logiczne, od tych, które muszą być rozbite bardziej, czyli czosnek oraz chili. To nie są te najmniejsze
tak zwane bird's eye chili. One są też ostre jak jasny gwint, ale nie tak przerażająco jak te malutkie czerwone. I teraz z tego robimy sobie miazgę. Jak zostaną większe kawałki chili, to nic. Chodzi przede wszystkim o to, by te smaki się wydobyły i połączyły. Słyszycie i widzicie, co się dzieje za mną. No ruch pomiędzy nami a Rayleigh Beach o tej porze dnia ogromny. Jak dobrze wstać, skoro świt. Kolejne rzeczy wędrują do moździerza. Orzeszki. Orzeszki uprażone, ale nie solone. To jest niezwykle ważne. I krewetki. Krewetki suszone. To nie jest obowiązkowa rzecz. Czasami jest to dodawane, czasami nie. U nas trudno o takie krewetki. Możecie je pominąć. Jeśli pominiecie krewetki i zastąpicie sos rybny sosem sojowym, a można tak zrobić, wówczas będzie są tam całkowicie wegano, nawet nie veg. Wrzucamy i teraz nie gnieciemy tego na miazgę. Zaletą tego dania jest również jego konsystencja. Użyję modnego słowa pod przymusem tekstura. Jak ja nie znoszę słowa tekstura, ale cóż, nie będę się obrażał na świat, skoro jest używane. Konsystencja. Chodzi o to, że właśnie te kawałeczki cudownie w ustach strzelają. Nóż spadł, ale krzywdy nie zrobił sobie również. Kolejne rzeczy, które trzeba już tylko lekko nagnieść. Chodzi o to, powtarzam się, ale w tym wypadku warto. Chodzi otóż o to, by te smaki się połączyły. Pierwsza, no to znane nam wszystkim świetnie koktajlowe pomidorki, a druga to jest coś, o co u nas niezwykle trudno. Taki rodzaj bardzo długiej fasolki w całej tej części świata wszechobecny. Służy do dań bardzo często stir fry, bo szybko mięknie, ale jest również doskonała owa fasolka na surowo. No więc u nas można to zastąpić czym? No na przykład naszą fasolką szparagową, tylko trzeba by ją wcześniej delikatnie zblanszować. Doskonały byłby groszek cukrowy, w ogóle surowy. Trzeba tylko sprawdzić, czy nie trzeba go z tych włókien, które ma obrać. To nosi polską botaniczną nazwę wspięga wężowata. Chciałbym już powiedzieć, że to dziwna nazwa, ale nie protestuję przeciwko polskim nazwom, odkąd jeden z niesporczaków nazywa się Maklowici. To też mi się wydaje dziwną nazwą, ale nie powiem, że mi się nie podobała. Więc kochana wspięga, dobra wspięga, pokrojona w takie oto kawałki. I teraz to znowu nagniatamy, ale delikatnie, delikatnie, a za chwilę, już za chwilę powędruje tutaj papaja. No dobra, jednak byłem pesymistą, to się wszystko zmieści w tym moździerzu i teraz to wszystko trzeba polać sosem i wymieszać. Jak wymieszać? No, ręcyma, moi drodzy, najlepiej. Tylko uważajcie, czy nie macie jakichś skaleczonek. Bardzo dużo kwasu od limonki. Warto gotować zaraz obok miejsca, w którym ręce da się wypłukać. No tutaj jest jakby woda z kranu, jeśli chodzi o temperaturę 28-29 stopni. Morze odkaża, a myśmy już wszystko zrobili. Wszystko, no bo wystarczy dosłownie jeszcze jeden drobiazg. No dobra, już teraz nie łapami, tylko łyżką nałożymy porcję sałatki. Mówię wam, to jest rzecz absolutnie doskonała. Konsystencja tego, no powtarzam się, ale trudno się tym nie zachwycać, jak to cudo jest. Smak, konsystencja, wszystko co najlepsze w Tajlandii. Gdyby to ode mnie zależało,
to jeśli człowiek uczy się jakiejś kuchni i miałby na początek zjeść pierwszą potrawę z danego kraju, no dobra, wiadomo, na Węgrzech pewnie perkelt, w Austrii gulasz, a tutaj są tam. Ta drobnostka, o której mówiłem, to trochę ziół. To jest chorapa, czyli tajska bazylia, wspaniała, anyżowa, cudowna, zupełnie inna niż nasza bazylia. No i trochę kolendry, jeśli ktoś chce. I tym oto sposobem mamy komplet, bo do tego często podają jeszcze inne pokrojone jarzyny. No i sosy, by sobie to doprawić, skropić lemonką, skropić sosem rybnym. Moi drodzy, są tam Taj nad Morzem Andamańskim. Zmierzch łagodną, acz raptowną kopułą okrył całą okolicę. Zaczęło padać, co słychać, ale jeszcze tutaj tego nie widać, bo jesteśmy pod dachem. Chciałem powiedzieć, że zadzwoniliśmy po taksówkę, ale nie byłoby to dostatecznie precyzyjne określenie. To jest rodzaj taksówki, no ale nie klasyczny samochód. To znaczy nie jest to też tuk-tuk. Tuk-tuk to riksza motorowa, a to się nazywa Song Tao, czyli mamy taką furgonetkę z paką. Paka jest niezwykle wykwintna, bo stereo podświetlone. No i wystarczająco miejsca, by nas wszystkich dowieźć do źródła dobrego, do jedzenia. Podoba mi się to znacznie bardziej niż filipińskie jeepneje. One są oczywiście z przerobionych Willisów, ale są bardziej siermiężne. Poza tym te silniki już nie są oryginalne z Willisów, to są diesle i tam potwornie w środku również śmierdzi spalinami. A tutaj, jeśli wyczuwam jakiś zapach, to jedynie zapach smażeniny oraz mleczka kokosowego, bo jedziemy przez główną arterię miasta, ale jedziemy, bo jak zwykle chcemy wam pokazać coś nieco na uboczu, ale coś, co pokazania jest warte. No dobra, to ja się przesuwam, a Andrzejek będzie to robił tak, jakbym to niby ja przez to okno wyglądał. Tak zwany subiektyw. Nasz skromny, wieczorny tajski posiłek. Zacznijmy od zieloności. Szpinak wodny, morning glory, tak się to po angielsku nazywa i tak się na to tutaj mówi. To jest rzecz wspaniała w wersji stir fry. Można to w Polsce dostać w kilku tajskich restauracjach. Znam to z lokali, które prowadzą moi znajomi Polacy, ale mają w kuchni wyłącznie Tajów. Jest to sezonowo u nas i to jest po prostu rzecz obłędna, ponieważ mimo smażenia to pozostaje jędrne. Ma twardsze znacznie korzonki niż szpinak. Zielonością przypomina poczciwy szpinak. Ale w smaku jest bardziej orzechowe, jest chrupiące. Sos rybny, dużo czosnku, trochę chili. To jest rzecz, która tutaj funkcjonuje w dziale sałatek. Musiałem to ugotować, kiedy zdawałem egzamin w Bangkoku z tajskiej kuchni. To jest najczęściej kurczak albo też wieprzowina w postaci mielonej, która jest gotowana. Jest to kombinacja mięsa, szalotki drobno posiekanej, ryżu, który trzeba na sucho uprażyć, następnie zgnieść w moździerzu. Oczywiście sos rybny, chili, trochę cukru, sok z limetki. Bardzo orzeźwiające. Tak. Ten ryż również chrupie. Konsystencja też jest bardzo, bardzo ważna. Świetna rzecz.
I przez to, że nie smażona, lecz gotowana, no to jest to légère. Jest to légère, czyli leciutkie w przeciwieństwie do tego. No bo to jest rzecz z kuchni chińskiej się wiodąca, mianowicie boczek, który najpierw był gotowany, a potem usmażony króciutko na bardzo mocnym ogniu, tak, żeby ta skórka była jak najbardziej chrupiąca. Oczywiście chili jest tutaj również nieodłącznym elementem gry. Ekstra. Chrupiąca eksplozja. Mówiłem o kuchni chińskiej, więc teraz coś w ogóle o kuchni tajskiej. No położenie geograficzne. Kuchnia jest zawsze tym, co w danym miejscu rośnie, jaki tam jest klimat. Ale położenie też jest ważne. Pomiędzy czym a czym jest Tajlandia? Pomiędzy dwoma wielkimi krajami, prawie kontynentami, krajami, które mają kuchnię zaliczaną do światowych kuchni matek, czyli pomiędzy Indiami a Chinami. Zatem kuchnia tajska jest pewnego rodzaju miksem tychże dwóch kuchni, twórczo przetworzonym przez Tajów. To ryba smażona w sosie słodkim z chili, słodko-kwaśnym w zasadzie, mówiąc precyzyjniej. Jest też ostre, ale słodycz uderzająca. To jest piękne. To jest piękne, gdyż chodzi tutaj o mięso kraba, które jest gotowane w mleczku kokosowym razem z żółtą pastą curry. Aromat cudo. Ryż. Moi drodzy, to był dzień dość długi, to był dzień przepiękny. Zawsze jak jem te rzeczy, dostaję takich skrzydełek, więc będę się uważnie oglądał, no bo parę dni tu będziemy, więc być może wyrosną mi skrzydła. Janina Porazińska, kto mi dał skrzydła? Tajowie. Adieu.